Cześć wszystkim, Adam z tej strony. Dzisiaj zrobimy trochę inny film, bo w naszym życiu zachodzą spore zmiany. Jak już niektórzy z Was się domyślają, zostaliśmy z Olcią kierowcami wózków dziecięcych. A to oznacza, że podjęliśmy ważną decyzję zakupową w kategorii rodzicielskiej, która jest dla nas całkowicie nowym obszarem. Ponadto musieliśmy zdać na prawo jazdy na wózki. Film z egzaminu na kanale, link w opisie. Tym diligencem będzie jeździł nasz dziedzic, więc tu pojawia się ciekawe pytanie. Jak podejść do kwestii wyposażenia dla dziecka w sposób, który będzie zarówno odpowiedzialny, jak i rozsądny finansowo? Dzisiaj zrobimy unboxing wózka dziecięcego. To jest w sumie pierwszy nasz unboxing produktów tego typu. Przy okazji odkryłem coś super ciekawego. Okazuje się, że racjonalne myślenie rodziców przy tego typu zakupach całkowicie wyparowuje. Wielu rodziców podejmuje decyzje pod wpływem emocji. Ojej, nie będę moim dziecku oszczędzał, ojej, jak on pięknie w tym wygląda. Lub pod wpływem jakiejś presji społecznej, lub chcąc się pokazać i pokazać swój status społeczny, lub będąc pod wpływem fałszywego przekonania, że na dziecku nie można oszczędzać, a to jest często wykorzystywane przez producentów i dystrybutorów sprzętów dziecięcych, bo oni wiedzą, że rodzice na dziecku nie oszczędzają i stosują agresywną taktykę, agresywny marketing i wciskając rodzicom wszystko praktycznie i rodzice to często kupują. A ja chcę pokazać Wam, że można do tego podejść w sposób racjonalny i decydujący o bezpieczeństwie również dziecka sprawie, można podejść w sposób racjonalny i jak do jakiejś inwestycji, która da nam wymierne korzyści, a o tym, jakie tego są korzyści, opowiem za chwilę. Ok, przejdźmy do rzeczy. Oto nasz wybór Rowan Eevee 2.0, system 2 w 1. Wykonaliśmy próbną jazdę testową u dealera i mieliśmy trochę czasu na zastanowienie się. Wykonaliśmy też próbne jazdy innymi modelami, a następnie dokonaliśmy analizy, o której powiem pod koniec unboxingu. To w ogóle nie jest reklama. Wózek kupiliśmy za własne pieniądze, nie mamy nic wspólnego z producentem. Chcę Wam po prostu pokazać, co kupiliśmy. Szukaliśmy wózka 2 w 1, ponieważ fotelik samochodowy, czyli ta 3 w 1 opcja, już mamy. Fotelik mamy z Maxi Cozy i super działa z tym wózkiem. Trzeba mieć tylko adaptery, a one są dołączane w zestawie. Całość przychodzi w 2 kartonach. Podpisując umowę, Pan nas poinformował, że będziemy czekać około miesiąca. W umowie mieliśmy 40 dni roboczych, czyli de facto 2 miesiące. No ale po 5 tygodniach wózek przyszedł. Dostaliśmy SMS-a, że jest do odbioru. Dobra, pierwszy karton, co to jest? To jest chyba gondola. My wzięliśmy wózek w takim kolorze Midnight Blue. Nie, to nie jest gondola, to jest chyba spacerówka. Nie, sorry, to jest spacerówka. Albo i nie. To, co od razu się rzuca w oczy, to solidność wykonania i intuicyjność montażu. Ten wózek kosztował nas około 3000 zł. Czy to dużo? No cóż, zależy jak na to spojrzeć. Rozważaliśmy 3 warianty. Wariant bardzo oszczędny, to jest kupno wózka niższej klasy za 1500 zł, ale z gorszą funkcjonalnością, co przekłada się na więcej stresu i mniej wygody dla nas rodziców. Potencjalna odsprzedaż za 500 zł. Wariant premium, no kupno wózka premium za 6000 i wzwyż z minimalnie lepszą funkcjonalnością, ale za to prestiżową marką, bardzo instagramową i bardzo ładnie wyglądające wózki, ciekawy design, ale bez istotnych korzyści dla dziecka wynikających z tego. No i potencjalna odsprzedaż średnio wychodzi 3000 zł. Także, a nasz wybór rozsądny, tak to nazwijmy, kupno tego Rowana za 3000 z doskonałą funkcjonalnością, moim zdaniem bezpieczny, wygodny, potencjalna odsprzedaż 2000 zł. I teraz jeżeli spojrzymy, macie tutaj wykres, na koszt końcowy po potencjalnej odsprzedaży, to wariant oszczędny 1000 zł, ten nasz 1000 zł, premium 3000 zł. I teraz idźmy o krok dalej. Jeżeli podzielimy koszt naszego wózka przez liczbę dni użytkowania, powiedzmy 2 lata, czyli około 700 dni, wychodzi nam około 4 zł dziennie. A jeżeli po 2 latach odsprzedam go za te 2000 zł, to wychodzi nam około 40 zł dziennie. I to taniej niż kawa. Także pytanie, czy złoty 40 dziennie to uczciwa cena za spokojne spacery, wygodne zakupy i mniej stresu? No, oczywista jest to dla mnie odpowiedź, także myślę, że trzeba znaleźć taki złoty środek pomiędzy znalezieniem czegoś
komfortowego, bezpiecznego, użytkowego, a nie przepłacaniem. I trzeba znaleźć takie produkty, które mają dobry stosunek jakości do ceny, a nie kierować się zupełnie emocjami. I to właśnie, o to właśnie chodzi i nie chodzi o to, by kupować najtańsze rzeczy, bo to wiadomo, często fałszywa oszczędność, ale nie chodzi też o to, by przepłacać za markę. Dajcie znać w komentarzu, w jakiej cenie Wy kupiliście swoje wózki. Ok. 2 kółka. Kolejne kółka, chyba tylne. Wersji kolorystycznych jest bardzo dużo. My wybraliśmy sobie właśnie taki granat, stelaż w takim czarnym macie. O, przychodzi to w zestawie z takim uchwytem na kubek. Fajna rzecz. Ok, przejdźmy do konkretnych cech wózka, które sprawiły, że uznaliśmy go za dobrą inwestycję. Bo to właśnie w funkcjonalność warto inwestować, nie w markę czy design. To jest taki ochraniacz do spacerówki na nogi dziecka. To na razie tu. To jest ochraniacz do gondolki. To jest ta torba. Zaraz ją osobno odpakuję. Ok, materacyk widzę jest na razie w folii. Dobra, tu są takie jakby plastikowe łapki, właściwie jedna łapka. Tu jakieś śruby odpadły. Okay. Pierwsza rzecz, mobilność. Koła są żelowe, bezobsługowe, z systemem antyszok. To nie tylko kwestia komfortu dziecka, ale też dla rodzica. Wyobraźcie sobie, że popychacie wózek przez 2-3 godziny dziennie przez 2 lata. To ponad 2000 godzin i jakość kół, i ergonomia, amortyzacja moim zdaniem ma ogromne znaczenie. Są te 2 śruby do tylnych kółek. Testowaliśmy ten wózek w salonie Bubolandu i powiem Wam, że bardzo wygodnie nim się skręcało, jest bardzo zwrotny, ale co najśmieszniejsze, mój brat ze swoją żoną też mają dzieciaka, właściwie będzie 1,5 roku starszy od naszego i kupili dosłownie ten sam model, tylko inne kolory. W ogóle nie wiedzieliśmy o tym, nie sugerowaliśmy się ich wyborem. Wyszło przypadkowo, że oni też wzięli taki wózek. To jest jakiś... Aha. Tutaj są w ogóle takie guziki, które powodują rozmontowanie tych kółek, więc bardzo fajna sprawa, kiedy trzeba zdemontować kółka do mniejszego auta. Fajnie. Albo do umycia. Ok, mamy tu jakieś zabezpieczenia. Jakaś blokada chyba. Aha, dobra. Dobra. Można sobie zablokować kręcenie. Więc tak. Teraz mogę kręcić tym kółkiem. Jeżeli przekręcę w lewo, to kółko w pewnym momencie zablokuje się tak, żeby jechało tylko na wprost. A jak znowu obkręcę, tym razem w prawo, to jest odblokowane i można kręcić we wszystkie strony. No dobra, fajnie. A jak wyjąć? Podejrzewam, że tu się wciska, tak. Dobra, tutaj wciskamy i wyciągamy kółko. Bardzo łatwe. Powiem wam, porządne są te plastiki. Naprawdę. No, jestem zadowolony. Kółka też wyglądają na porządne. Gondola jest składana na płasko, co ułatwia transport i przechowywanie. Ma ergonomiczne kształty i naturalne, bawełniane wnętrze, ale co najważniejsze, ma wbudowaną wentylację z dużymi okienkami. I teraz tak, to jest kluczowa kwestia bezpieczeństwa. Dobra wentylacja to nie tylko komfort, ale zmniejszone ryzyko przegrzania w upalne dni. Na takich rzeczach nie warto oszczędzać. Tu jest jeszcze... Aha. Dobra, tu jest jeszcze taka sprawa. Też zobaczyłem w instrukcji, że ta gondolka może być albo taka wysoka, albo tu są takie dwa
dwie wajchy, które powodują ściśnięcie nam tego. No ale okej, załóżmy, że chcemy zrobić to w ten sposób. Kolor mi się bardzo podoba. Tak jak mówiłem, to nie jest materiał sponsorowany, ale jeżeli uważacie, że ten film Wam się przydał, to zachęcam do subskrypcji. A jeżeli ogólnie uważacie, że moja recenzja jest dla Was przydatna i jakby gdzieś tam spowodowała chęć zakupu tego wózka, to w opisie jest link do Ceneo, gdzie jest różna wyszukiwarka cen tych wózków. Pokażę Wam najniższą cenę, ale jeżeli kupicie przez któryś z tych linków w Ceneo, to ja dostaję jakiś tam mały procent od tego, dosłownie jakieś tam złotówki. Także to nie jest jakieś tam super wynagrodzenie, ale taka może być małe podziękowanie dla mnie za to, że Wam tutaj to pokazuję. Także zachęcam do kupienia przez link, który jest w opisie. No i teraz wkładamy z jednej i z drugiej strony. Ok. Teraz kółka są w trybie hamulcowym, do góry odblokowane. No i dobra, mamy gondolkę. Bardzo fajny. Słuchajcie, wózek jest bardzo fajnie się go prowadzi. Patrzcie, jaki zwrotny. Normalnie w miejscu można nim zakręcić. Oczywiście kółka z przodu można też zablokować, z tyłu też. Hamulec. I idziemy. System amortyzacji z dwustopniową regulacją twardości. No, możemy go dostosować do różnych nawierzchni. To znów przekłada się na komfort dziecka, ale też oszczędza nam, rodzicom, kręgosłup i ramiona. Dobra, i co ma gondola? Więc tak, ma tutaj taki otwór na to, żeby tą po prostu gondolę przenieść z dzieckiem. Tutaj są takie od wewnątrz guziki, które pozwala nam ten daszek opuścić w dół. Możemy też również tutaj, widzę, odpiąć, bo jest taki zamek. Nie wiem w jakim celu to się robi. Czy to, żeby z drugiej strony dziecko ochronić przed słońcem? Może tak. To też się tutaj odpina. I jest coś takiego. To można odpiąć. O, czy można to w ogóle zdjąć? Nie wiem. Ale jest też taka opcja. Jest też tutaj wentylacja. Wentylacja główki, ale widzę, że nie odpina się tego odpina się do końca. Można odpiąć do końca. Ogólnie zapinanie tego i praca przy tym jest bardzo prosta. Tu jeszcze na końcu jest taki zatrzask, klipsik. W ogóle czuć, że ten wózek jest naprawdę zrobiony bardzo porządnie i jest, myślę, że wart tych pieniędzy. Zapłaciliśmy 3000 bez złotówki. Fajny jest. W środku ma materacyk i tu już jest konstrukcja dno gondolki. Materacyk jest taki standardowy. Myślę, że nie ma sensu kupować innego. Są jakieś dwie kieszonki. To jeszcze pokażę Wam, bo tu jest taka pokrywka, która ma magnes, bo czuć, że od razu są tutaj takie miejsca, które od razu przylegają. To się przyczepia praktycznie od razu tymi skrzydełkami do środka. Jak daszek będzie rozłożony, to tymi skrzydełkami, które tu widzicie, do środka wkładamy i wtedy magnesy ładnie łapią. Tutaj są takie dzyndzelki z magnesem, więc jak to jest rozłożone tymi motylkami, uszkami do środka, to tutaj w narożnikach tej pokrywki też są magnesy, więc łapiemy je do tych przed chwilą wystających, które Wam pokazałem. Fantastyczne. Fantastyczne. Okay, gondolę się ściąga bardzo łatwo. Do góry te dwie wajchy. I już mamy ściągniętą gondolę. Dobra, mechanizm jest taki sam. Jest taka wyściółka, chyba dodatkowo taki jakby poduszka. Szelki. Ok, blokada dziecka, żeby się nie ruszał. Aha, można to w ogóle wyjąć. Dobra. Na nóżki można regulować w dół i w górę, bo są przyciski. Dobra, to jest najniżej. Pierwszy stopień, drugi stopień. Czyli raz,
2, 3. Dobra, ten daszek się rusza i składa bez jakichś specjalnych przycisków. Spacerówka ma regulowane oparcie do pozycji leżącej i regulowany podnóżek. Materacyk jest wykonany z bambusowej tkaniny o właściwościach antybakteryjnych i termicznych. Rozumiecie, chłodzi latem, grzeje zimą. Aha. Dobra, tak to w ogóle można złożyć. Tutaj na tylnej ściance jest jakiś tam pokrowiec, niezbyt głęboki. Jest naciągnięcie szelek, ładnie schowane. To jest najważniejsze. To jest taka wajcha, do góry się bierze. Pierwszy stopień jest tutaj. Można jeszcze dziecko lekko położyć na drugim stopniu. Na trzecim to już praktycznie leży i tyle. Czyli raz, 2, 3. Aha, i też można sobie to jest na żypy. Można to w ogóle zdjąć, widzę. Gdy było bardzo gorąco, to może to się ściąga. A to rozpinka. A, to jest ta moski. To jest ta wentylacja. To jest ta wentylacja dla spacerówki. Dobra. To jest ta wentylacja. O. A, można to praktycznie zamknąć, nie? Nie wiem, czy tu widać. Praktycznie go ochronić przed wiatrem i deszczem całkowicie w tej spacerówce. Zarówno spacerówkę i gondolkę można bardzo łatwo obrócić. One są dwustronne, także teraz coś, co dla mnie okazało się kluczowe. Mechanizm składania. Ten wózek mogę złożyć praktycznie jedną ręką w kilka sekund. Wyobraźcie sobie, że stoicie w deszczu z płaczącym dzieckiem, z zakupami, próbując złożyć wózek do samochodu. Wtedy te kilka sekund różnicy naprawdę robi znaczenie. Składanie wózka jest, to będzie taka krótka demonstracja, nie będę go składał do końca. Tu są dwie takie jakby, nie wiem, uchwyty. Jeden jest tutaj zablokowany guzikiem, wciskamy go i dwa te uchwyty palcami wskazującymi do siebie, przy czym ten z prawej strony jest blokowany guzikiem i można bardzo łatwo go złożyć, ale nie będę go teraz składał. Jeżeli zaoszczędzę dzięki temu mechanizmowi tylko 2 minuty dziennie, to rocznie daje nam 12 godzin, więc ja wolę te 12 godzin spędzić z dzieckiem, a nie na walce z jakimś opornym mechanizmem. Moim zdaniem najważniejsze, aby produkty dla dzieci zwiększały bezpieczeństwo dziecka, poprawiały funkcjonalność i wygodę użytkowania dla nas, czyli dla rodziców. Chciałem, żeby te rzeczy były wygodne, żebym ja się nie musiał męczyć z nimi. Zdecydowanie, aby oszczędzały czas i energię, no i były uniwersalne, można było je odsprzedać, żeby służyły długo. To są takie kluczowe cechy, które uważam, że produkty dla dzieci powinny mieć. A design? No słuchajcie, ten wózek moim zdaniem jest ładny, ale to był dla mnie czynnik drugorzędny, bo przecież dziecko nie będzie szczęśliwsze w wózku droższym od 3000 zł, tylko dlatego, że jest ładny, czy dlatego, że ma jakieś tam logo. Blenda UV 50+, kolejny element bezpieczeństwa, który chroni delikatną skórę dziecka. Było to dołączone w zestawie. Dobra, to jest jeszcze taki ekstra baldachim ochraniający od słońca. On zarówno do tej gondoli pasuje, jak i do tej spacerówki. Tutaj się przyciska, zostawia się jeszcze miejsce na, ewentualnie chyba na zatrzask do przeciwdeszczówki, czy do moskitiery, nie wiem. To się odpina. Bardzo prosto. Ściąga po prostu. Ok, pokażę Wam, co tu jeszcze było w zestawie.
W zestawie jest jeszcze torba. To też chyba jest protektor do słońca, moskitiera i takie zabezpieczenie przeciwdeszczowe. Sama torba bardzo fajna. Pakowna. 3, 4. Z 4 dodatkowymi przegródkami po bokach. Na zewnątrz jest taka jedna płytka, przegródka. Bardzo fajna jest ta torba. W środku 1, 2, 3, 4 dodatkowe przegródki. Taka płytka kieszeń z boku. 2 krótkie ramionczka i jedno takie długie torebkowe. Ok, tutaj jest moskitiera. Super sprawa, na pewno się przyda. Dobra, moskitiery też można założyć na spacerówkę, tylko trzeba zdjąć wtedy ten uchwycik brązowy mały z przodu. No i tą moskitierę zaczepiamy tutaj o te pierwsze przęsło. No dobra. Peleryna przeciwdeszczowa. I teraz sprawdzimy, jak się ma na przykład do tej spacerówki. Raz. 2. Nie no, trzeba przyznać, że szybko. Nie ma tu żadnych zatrzasków, zaczepów. Jakby to jest na gumkę. Dobra, peleryna przeciwdeszczowa też dobrze działa i też dobrze kryje. Tu widać ewidentnie, bo wszystkie gumki zachodzą po spód, więc wszystko będzie suche. I moi drodzy, w zestawie był jeszcze kubek. Miła niespodzianka. Uchwyt na kubek. Na koniec chciałbym się podzielić szerszą refleksją na temat podejścia do rodzicielstwa, które sobie wypracowuję. Bo widzicie, ten wózek to tylko jeden z wielu wyborów, przed którymi stoimy jako przyszli rodzice. Ale jakość sprzętu, zaoszczędzony czas i energia, to jest właściwie więcej przestrzeni też dla nas, na rodzicielstwo. I tak będziemy praktycznie cały czas zajęci, więc każde tam sekundy, minuty w ciągu dnia zaoszczędzone, zmniejszony stres, moim zdaniem, ma znaczenie. Ostatecznie najlepszą inwestycją, którą możemy zrobić jako rodzice, jest nasz czas i uwaga dla dziecka. Każda minuta zaoszczędzona w walce z niewygodnym sprzętem, stresie związanym z nieprzemyślanymi zakupami, to minuta, którą możemy poświęcić na kontakt z dzieckiem. W ramach przygotowań do egzaminu na kategorię wózkową sporo czytam o rozwoju dziecka i powiem jedno. Dzieci nie potrzebują najdroższych gadżetów. Przecież dzieci rodzą się od zawsze, odkąd istnieje człowiek i tak naprawdę to, co najbardziej potrzebują, to potrzebują spokojnych i obecnych z nimi rodziców. No i właściwie wszystko, co pomaga nam w byciu tymi dobrymi rodzicami, jest, uważam, że dobrą inwestycją. Nie chodzi o to, by wydawać fortunę na produkty dziecięce, ani o to, by ślepo oszczędzać. Chodzi o świadome wybory, które wspierają to, co najważniejsze, naszą relację z dzieckiem. Pamiętajcie, branża produktów dziecięcych często żeruje na naszych emocjach i poczuciu, że na dziecku nie można oszczędzać. Na przykład kwestia tych szumisiów. Ale bycie dobrym rodzicem nie polega na wydawaniu pieniędzy. Polega na obecności, uwadze i miłości. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem świadomych zakupów,
rodzicielskich, to napiszcie mi w komentarzu albo na Instagramie, link w opisie. Zrobię więcej filmów z tej serii. Następnym razem pokażę Wam, jaki wybraliśmy monitor oddechu. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Zapraszam do subskrypcji i komentowania. Cześć!